Tytuł dzisiejszego filmu nawiązuje bezpośrednio do tego miejsca, czyli ulicy Konstancińskiej w Warszawie i wydarzeń, które miały miejsce przy udziale Wojtka z kanału Samochodoza oraz dwójki ludzi, w tym znanego byłego piłkarza, którzy postanowili na Wojtka nakrzyczeć. Niech frajer kurwa płaci, no to dzwoń na policję. To nie kurwa pierwszy raz. Bo tu jest szkoła, To jest kurwa szkoła. bo oni tutaj tylko na chwilę, bo złożył im lusterka. Kurwa tak nie rób. Ale wydaje mi się, że ten temat nie został do końca zgłębiony i nie zostało pokazane całe to miejsce, całe środowisko, całe to zjawisko, gdzie ludzie wielkimi samochodami zastawiają chodniki, jeżdżą po tych chodnikach, zastawiają przejścia dla pieszych. To wszystko odbywa się w trosce o te dzieci z tych dobrych szkół. A żeby było jeszcze zabawniej, pokażę Wam, gdzie znajduje się najbliższy parking. Parking darmowy, kurwa. Od miejsca, w którym Radosław Majdan ze swoją towarzyszką nakrzyczeli na Wojtka. Wystarczy obrócić głowę i parking znajduje się dokładnie tutaj. 1 godzina gratis, każdy może wjechać, nie ma z tym żadnego problemu. Ale Majdanowo to nie tylko ulica Konstancińska, przy której znajduje się szkoła francuska, Szkoła tu manie. do której rodzice muszą odwieźć dzieciaki pod same drzwi, często ignorując zakazy. Zakaz postoju na pasie dla rowerów, zakaz zatrzymywania się. No i jak tutaj widzicie, tu mamy panią, która stoi bezpośrednio przed przejściem dla pieszych. O, tutaj może pokażemy znak. O, tutaj mamy taki znak, a tutaj pani sobie nielegalnie parkuje. Nie wolno się zatrzymywać, proszę pani. No nie wolno. Ale to nie wolno, proszę pani. Pójdę do pani. Proszę pani, tu jest znak. Tu jest znak. Tutaj. Tu jest znak. Tu nie wolno się zatrzymywać. Nie wolno. Musi pani tam się zatrzymać. Tam się musi pani zatrzymać. Widzicie? Nikogo to nie obchodzi. Ci ludzie mają inny poziom kultury, do którego my, normalni mieszkańcy, nie przywykliśmy i z którym się musimy codziennie mierzyć. O! Pani jednak posłuchała i co zrobi? No. Ciekawe. Wow! Znalazło się miejsce, no niesamowite. Super, dzięki! Niesamowite, widzicie? To jest własna wygoda. Nic innego. Kontynuując Majdanowo, to moim zdaniem również ulica Limanowskiego, która jest tuż obok ulicy Konstancińskiej, przy której znajduje się szkoła brytyjska. I pod tą szkołę również należy dzieciaki odwieźć pod same drzwi i odebrać spod tych drzwi. I ponieważ awanturę z Konstancińskiej już widzieliście, zostało mniej więcej pokazane, o co tam chodzi w filmie Wojtka, to znaczy stawanie na zakazie, Tu jest zakaz. to dzisiaj skupimy się na ulicy Limanowskiego, na tym miejscu tutaj, czyli szeroki chodnik, samochody jeżdżące po tym chodniku oraz przejścia dla pieszych. Przejścia oznaczone dodatkowym znakiem Agatka, czyli tutaj w pobliżu jest dużo dzieciaków. One tędy chodzą nie tylko do tych szkół językowych, ale również do innych szkół. Mamy oczywiście niefortunnie zlokalizowane zatoki bezpośrednio przed przejściem dla pieszych i to tak wyglądać nie powinno, ale po drugiej stronie mamy, o już widzicie, brak zatok, ale samochody parkują dosłownie na linii przejścia dla pieszych. Tutaj mamy kolejne przejście dla pieszych z Agatką, no i widzicie tam Passata stojącego też bezpośrednio za tym przejściem na drodze dwukierunkowej o 2 pasach ruchu, więc nielegalnie. No i oczywiście on tutaj może stać cały dzień, a ja nie mogę tutaj na tym przejściu kucać cały dzień, bo wtedy kierowcy będą zwalniać, ustępować mi, nie będą wiedzieli, co się dzieje. Będę spowalniał ten ruch,
Więc takie moje kucanie na przejściu również nielegalne, jest niewskazane, ale ten samochód spokojnie może tu stać cały dzień. I teraz wracamy z powrotem na ten szeroki chodnik wzdłuż ulicy Limanowskiego. Oczywiście na nim też parkują samochody. Ten, żeby tu wjechać, albo musiał kilkadziesiąt metrów przejechać w tamtą stronę, albo kilkanaście metrów w tę stronę. Tak się właśnie reklamuje kebab. No i teraz zapraszam na film. Przenosimy się w tamtą część chodnika, trochę bliżej szkoły brytyjskiej. Wow. Nie spodziewałem się tego. Można tak rower zostawiać tu? Co pani chyba z tego co widzę z tych mniej stresujących się. Dzień dobry. Cześć. Co? Nagrywasz? No a jak? A tu nic nie będzie. Hulajnogę brać? Na ten atrybut? Można. Dobra, synek, patrz i ucz się, jak się stawia hulajnogi. Teraz patrz. W poprzek pieszym przeszkadza. Ale jest 1,5 metra. Nie może tak być? Prawie idealnie. Nie no, ja bym Jakby było lepiej? Plecak jakbym tam postawił, było lepiej, nie? Co teraz? Nie no, wjeżdżam już teraz. A to pana Mazda? Nie, gdzie? Bym nie wjeżdżał na chodnik, przecież 1500 co to jest. No, Chciałem przejść na drugą stronę ulicy, a stoi pani na przejściu. Już? Dziękuję. Oj, można przejść? Chciałem przejść na drugą stronę ulicy. Można? Dobra, dzięki. Pan zaczeka, aż pasażer wsiądzie. Ej, zobacz, bo tu można stać. Gdzie? O. Tu gdzie ta pani? No. Dlaczego? No Tu można, zobacz, tu? Tu można. Można tu stać? Nie wiem. Moment, no nie mam jak Nie przejść. ma. Dziękuję. Jedziemy. Wszystko nagrałeś? A jak? No to masz to. No nie, bo tu tak nie można. Uważaj, bo wszedłeś pod pojazd. O, przepraszam. Przepraszam, panie pojeździe, nie chciałem. Grzeczny pojazd. No. Nie można dotykać. Myślisz, że ma czujniki?
¿Es exacto eso? ¿Vamos a poner? Ale sprawdzę miejsce pasażera. Zobacz, co tutaj nagrałem. Jak pani uciekała przed pieszymi, przed samochodem. Widziała pani z tyłu, że piesi idą? Sorry? Did you see at the back that the pedestrians have to run away from your car? Sorry? Say what? This woman and the child had to run away Oh, sorry, I didn't know. from your car. Yeah, I didn't notice. You sorry. cannot drive a car on the pavement. This is for the pedestrians. Okay. Don't you understand? Okay, I'm so sorry. Go there and never get back here, okay? Kurde, jak ja mam ten angielski zajebisty. Nie wiem, co ja tam gadam, ale dobra. To chyba można zgłosić na policję. Niebieskie blachy. Debil. Ty czekaj, gdzie mój rower? Chciała pani bagażnik otworzyć? Chciała pani ukraść mój rower? I need to go. Okej. O, teraz jest dobrze. Przewróci się. Musi stać cały na chodniku. O, dobrze. Idź do przodu. Mówię ci. No idź do przodu. Ale szybko, ruchy, kurde, nie. Odhamowany. Za nim nie ma. Nie ma. Nie, Jaki on jest cały porysowany z obu stron. Kurde. Film może trochę bez ładu i składu, ale chodziło o pokazanie tych konkretnych miejsc i tego, co tutaj się dzieje codziennie. Bo te samochody jeżdżące po przejściach dla pieszych, stojące na nich, jeżdżące po chodniku, to wszystko przy ulicy Limanowskiego dzieje się codziennie. Zobaczcie, nawet w przeddzień emisji tego filmu mamy samochód stojący na chodniku, który tutaj po nim wjechał. Jeszcze taka ciekawostka dla osób spoza Warszawy, bo w Warszawie tego jest naprawdę sporo. To te niebieskie tablice rejestracyjne, które widzieliście, to są tablice dyplomatyczne, czyli są to pojazdy ambasady, najczęściej jakiegoś atasze wojskowego, albo ambasadora, albo kogoś, kto dla niego pracuje. Te osoby są w zasadzie bezkarne. Już próbowałem kiedyś ukarać takiego jednego pana za rozjeżdżanie zieleni. No niestety wymigał się, bo miał immunitet. O, tutaj mamy kolejnego takiego, więc zgłaszać nie warto, warto blokować. No ale jak widać, nie poszło nam tym razem. Natomiast nie skupiajmy się teraz na walorach rozrywkowych tego filmu, na tym łapaniu, zastawianiu, rozmowach. Pomyślmy raczej o tym, dlaczego taki jest i co chcą zyskać ludzie, którzy jeżdżą po chodnikach i zastawiają te przejścia. Moim zdaniem ich głównym celem jest ich własna wygoda i serio, nie patrzą, co się dzieje dookoła samochodów, nie patrzą na ten chodnik, po którym jadą. Ich interesuje teraz tylko przyjechać, odebrać dziecko, odjechać, a co się wydarzy po drodze, no to będzie najwyżej wypadek. Kurde, no to są przejścia dla pieszych i tu chodzą dzieci. Nie wolno jeździć po chodnikach i nie wolno stawać na tych przejściach i nie wolno ich zasłaniać, bo jest to potencjalnie niebezpieczne zjawisko. Kiedyś komuś może stać się krzywda. Nie róbcie tego.